Siemanko, z tej strony Spox2 na kanale bez przycięć. Wiadomo, to jeszcze nie ta nazwa, ale może niebawem. Zobaczymy. Słuchajcie, dzisiaj płyta główna z fajnego laptopa. Ja zawsze go lubiłem. Lenovo Y5070. Uwielbiam te laptopy za design. Kolorystyka, podświetlana czerwona klawiatura, ponadprzeciętne parametry, bo procesor czwartej generacji, sorry, i GTX 950, tudzież czasami chyba 860 siedział. Co jest grane z tym laminatem? Nie wiem, czy zalanie, czy co, ale zwęglone jest złącze od podświetlenia matrycy. Złącze EDP bodajże. Idziemy w sumie na ujęcie od góry i pokażę Wam generalnie, co jest grane. Nie wiem, czy klient coś rozbierał, co jest grane, dlaczego, ale zobaczcie, jak to wygląda. Złącze jest wyjarane. Nie wiem, czy laminat też, czy nie. Ciężko mi powiedzieć. Ale jest to główna linia zasilająca matrycę. W tym miejscu idzie sekcja B+, przez ten rezystor 0 ohmów i wchodzi do matrycy. I oczywiście 19 V leci na matrycę. Dlaczego to się zjarało? Ciężko powiedzieć. Zawsze jest szansa, że doszło do zwarcia na taśmie. Taśma gdzieś tutaj była. O, nawet ją mam. Chodź tu, taśmo. W tych taśmach generalnie przez to, że są krótkie, pozaginane, zawiasy pracują, dochodzi do przetarć. Zwiera się 19 V z masą, z liniami sygnałowymi i upala taśma. Jak taśma wygląda? No wygląda ciekawie. Zobaczcie, jak wypaliło taśmę. No jest wypalona w cholerę. Fest walnęło. I żeby było ciekawie, ta płyta włącza się i daje obraz na monitor zewnętrzny. Daje obraz, jest gitara. Wiadomo, nie pali matryca, no bo jak ma działać. Także dzisiaj, słuchajcie, przygotowałem sobie już wcześniej złącze, które pochodzi z Demobilu, z dokładnie takiej samej płyty. Także tutaj mamy to złącze. Za chwilę usuwamy gniazdo, lutujemy to. Taśmę nową kupiliśmy za 100 cebulionów polskich. No i zobaczymy, może ruszy, nie? Coraz więcej mamy właśnie takich laptopów z wyżartymi laminatami, więc no, trzeba próbować ratować sprzęty, bo one są całkiem spoko. Przez to, że mam sentyment do tego modelu, to robię go, kurde. Wiadomo, finansowo też się to wszystko zgadza, więc nie ma lipy. No i teraz robimy zoom. Co jest grane? Ale zjarało. No, wygląda ciekawie, nie? I pytanie, dlaczego się to zjarało? Czy to wina taśmy, czy to wina użytkownika? Może było tak, że ktoś rozbierał laptopa, nie wypiął kolejny raz baterii, na żywca wypiął taśmę, potem wpiął skok iskry, że tak powiem. No i masz usterkę. Także wiecie, o co chodzi. Dobra, teraz tak, bierzemy hotera w rękę i nagrzewamy laminat bardziej z prawej strony. Unikamy grzania lewej strony. Dlaczego? Bo mamy obok pamięć VRAM. Ona jest dodatkowo klejona tym czarnym, gównianym klejem. Mowa o tym materiale. I tutaj trzeba bezpiecznie podejść do tego tematu. Można dodatkowo w zasadzie podkleić tego dupka czymkolwiek, jakąś taśmą ameliniową. Zaraz to w sumie zrobię. O, nie zaszkodzi. Mogłem sobie ją przygotować wcześniej, ale damy radę, nie? Ciekawe, ile dzisiejszy materiał będzie trwał. Możecie teraz już napisać komentarz, ile Spox dzisiaj będzie nagrywał. W sumie to jest głupie, bo i tak widzicie na podglądzie, więc spoko. No to dobra. To napiszcie mi. W sumie i tak tego nie zrobicie, no ale zobaczymy, zrobimy test. Ile masz lat? Napiszesz? W sumie ja bym nie napisał, jakby mnie ktoś pytał o wiek, to bym nie napisał w komentarzu. Albo bym centralnie skłamał. Ale spoko. I cyk, lecimy. Hoter w rękę, odpalamy naszego sugonika. Temperatura najpierw, a dajmy mu, nie tak jak ostatnio 220 czy tam 250 i taśmę rozkleiło od MacBooka. 300 stopni, nadmuch ile fabryka dała. Nagrzewamy wstępnie laminat. Wiecie, na razie go delikatnie nagrzejmy. 300 stopni to jest niedużo, w zależności od tego, z jakiej odległości nagrzewam hotę. Bo zobaczcie, nie trzymam tego hota centralnie przy samym gnieździe, tylko z odległości tam 2 do 3 cm robię te okrągliste ruchy. Jak w Karate Kid, co kazał młodemu smarować wokskiem maskę, nie? Wax on, wax off. I cyk, robimy szuruburu, smyru. I idziemy z powrotem na
minionka. Grzejemy, grzejemy. I teraz zmniejszmy sobie nadmuch na 100. I zaraz podda się. Grzejemy, grzejemy. O, już zaczyna pływać, patrzcie. No, chodź tu maleńkie. Gitara, zeszło. Gniazdo wiadomo przytopi się, bo to norma w tego typu konektorach. Temperatura robi swoje. Teraz co? Topnik. Topnik jakże ważny. No i oczywiście do tego dojdzie zaraz. Co dojdzie? Dojdzie. Brakuje mi słowa. Topnik i cyna. Kurde, spok, ogarnij się. Wszystko mi z rąk wylatuje dzisiaj. Dzisiejszy live poranny z Nintendo Switchem. Ajajaj. Zabolało mnie to. Niektórzy nie wiedzą. Jak się okazało, ta konsola Nintendo Switch miała blue screena wcześniej. Klient mi tego nie powiedział. No i co? Ja 4 godziny prowadziłem live'a, lutowanie procesora, lutowanie RAMu. To wszystko było psu wiadomo gdzie. A to tylko dlatego, że klient nie wiedział, że to może być problem. Ja nie zapytałem, on mi nie powiedział. Dogadaliśmy się. Więc wyszło niefajnie. No ale cóż, jestem bogatszy o doświadczenie. Teraz po prostu jak ktoś będzie wysyłał Nintendo, to będę pytał, proszę pana, czy w tej konsoli nie było przypadkiem niebieskiego ekranu na chwilę? Bo jeśli okazałoby się, że był po zwarciu na USB, to mówię wam wprost, nie ma sensu tego robić. Żadne lutowanie procesora nie ma sensu, przynajmniej na ten moment. Jest jeszcze jakaś szansa, że może to nie była wina procesora, tylko coś innego siadło, ale co? Nie mam pojęcia. Ściągamy w tym momencie pyk, starą cynę zmieszaną z naszą nową. O, pyk. I tak to się robi na materiale bez przycięć. Live, bez widzów. To jest też fajne właśnie, że kurde, tak wyszło naturalnie, żeby pokazywać swoją robotę, co ile robisz, ile czasu ci to mniej więcej wychodzi, nie? Wiadomo, że gadam sobie, więc to mi też zjada trochę czasu, no ale mimo wszystko jest naturalnie, wiadomo, bez przycięć. Tu jak się coś wysra, no to trudno. Będziemy męczyć dalej. Teraz szmatka i druk, panie druk. Wiecie jak to jest? W idealnych warunkach masz wszystko przygotowane, masz pod ręką, pach, robisz, kurde, wszystko się zgadza. No ale w życiu normalnym, codziennym zawsze coś gdzieś przestawisz, coś się przesunie, coś się wyłączy, coś przegrzejesz. Normalne ludzkie błędy mają miejsce. Dlatego ten kanał to będzie pokazywał. Dobra. No i teraz słuchajcie, zanim wlutuję gniazdo, co mogę zrobić? Miernik w łapę i sprawdźmy sobie rezystor 0 ohmów. Ja zakładam, że jest sprawny. A wiecie dlaczego? Bo on nie ma w sobie dziury. Jakby rezystor był przejarany, to najczęściej przy dużym zwarciu, co jest? Dziura w nim na środku. Także piszczek, brzęczyk ustawiam i z dwóch stron. Cyk. Słyszycie jak pika? Ma 0 ohmów. Gitara. Teraz tak. Musimy wlutować nasze nowe złącze z demobilu. O. Szukamy ostrości SPOX. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Może będzie tym razem spoko. Skoro SPOX 4 godziny lutował złącze procesor ramy w Nintendo i zarobił 0 zł, to może dzisiaj karma wróci i za te wszystkie rzeczy, które robiłem, odwdzięczy się ta naprawa, no i wyjdzie to na plus. Jak będzie? Nie wiem. Mam nadzieję, że to zatrybi. Bo jest to jednak słabe, kiedy siedzisz tyle godzin, a robota nie poszła do przodu. Więc tak to widzieliście. Zruszyłem delikatnie złącze. Szkoda. Muszę sobie jeszcze raz to wypozycjonować. Ustawić. W przypadku tych złączy co robimy? Nakładamy cynę na jego rogi. Z jednej strony, z drugiej. Jak już sobie wypozycjonujemy, złapiemy cyną, to wtedy możemy lecieć z resztą, nie? A póki co łapiemy lewą stronę. Chodź tu, dawaj zooma. O, właśnie teraz.
i przykładamy grot. Ile mamy temperatury? 355 na grocie. Pyk. Siadło, siadło. I przesuwamy się teraz na drugą stronę i złapmy sobie ten grot. Grot, co ja mówię? To pole lutownicze. O. Może ten, dobra. Jest. Teraz jakkolwiek trzyma. Gdzie idziemy dalej? Słuchajcie, pola masowe. Podlutuję je, bo wiem, że mi nie będzie to złącze latało na lewo, na prawo. A to jest dla mnie ultra ważne. Dobra. I dolewamy zaraz cyny. Jakby nam grot nie dawał rady, no to chod w łapę, dogrzewamy laminat, prawda? Więc w tym wypadku przykładamy sobie pyk, grot. No i elegancko. Jedna strona. Dawaj, druga strona. Ach, ten grot ma moc. Jest moc, jak to mówią. Uwielbiam go za to. Mini fala z JBC po prostu to jest totalny must have. I jeszcze dwa pola masowe, które jakże trzymają ten laminat i to gniazdo do niego. I spróbujmy teraz pod takim kątem. Może się uda przy odrobinie szczęścia. Dobra. Siadło. I piny sygnałowe. Zobaczycie, jak fajnie to pójdzie. Przynajmniej mam nadzieję. Rzadko takie złącza matrycy wymieniam, bo no mało tego jest do roboty. To nie ma co mówić, że nagle dziennie jest tego 5-10. Nie. Jak wymienię takie złącze 2 razy w miesiącu, to jest wszystko w temacie. Jakby ktoś był zainteresowany. Czasami pytacie o takie rzeczy, no dlatego wspominam. Więc zobaczcie, podlutowuję pach, ta cyna wchodzi w strukturę i kolejny pin za pinem. Ważne, żeby był topnik. Jakby nie było topnika, to te lutowanie będzie w pupie. Same piny od tego złącza są takie dziwne. Płyta nie była po zalaniu, ale piny są jakieś takie brzydkie. Ale trudno. Tak wyszło. Tak wyszło. Może od samego dogrzewania laminatu się trochę poutleniała. Poutleniało to wszystko. Dobra, cyk. Jakby ten materiał trwał 15 minut, to trzeba będzie go wydłużyć, bo trochę będzie nudno. Watch time będzie kulawy. Śmiechem, żartem. Dobra, tutaj, cyk. Dawaj ten pin. Ej. No już schrzaniłem. Czekajcie, chcę go wyprostować, ten pin. Zoom. I jeszcze delikatnie ten jeden pin jest krzywo. A nie lubię, jak jest krzywo. Jak umiem, to jestem w stanie, to staram się coś wyrównać, bo to jest dla mnie kluczowa kwestia. No dawaj, wyprostuj się. Dobra. I teraz uprzedzając, na pinie drugim i trzecim to jest wciąż gałąź B+, więc tak to zawsze się zastanawia, mówi się gałąź. Wiadomo, błędy językowe, jeżeli chodzi o wypowiadanie jakichś słów, zdarzają mi się. Będą się zdarzały. Niektórych rzeczy nauczę się, typu ohmów, grota, kota, voltów, bo kiedyś mówiłem volt, amper, a teraz już jest amperów, więc pracuję nad sobą na tyle, na ile mogę. Więc jest progres. Myjemy to. No, dawaj. No dobra. Teraz chod w rękę. Temperatura 200. Tutaj wiadomo, nie zdmuchnę tego złącza drucików. Temperatura 200, nadmuch fabryka i tyle, ile dała. I walimy go. Jest ostrość.
Jest spoko. Trochę topnika jeszcze wychodzi, widzicie? Pod gniazdem został topnik i można go dodatkowo domyć, bo z topnikiem jest generalnie tak, że wymycie laminatu tak w 100% jest mało realne. Żeby takie coś miało miejsce, to trzeba byłoby każdy laminat wkładać do myjki ultradźwiękowej. Znaczy, oczywiście ten topnik nie jest agresywny, nie reaguje z laminatem, topnik Wortona. To jest jego największy plus, więc nawet jak lutujemy dzisiaj i wrócimy do laminatu za lat 5, to będzie spoko. Ciekawe w ogóle jak nasz układ. To jest LED driver od załączenia podświetlenia matrycy. Czy na nim jest zwarcie, czy nie? Nie mierzyłem tego, więc tego nie wiem. Kurde. Ten układzik U11. Tak na pamięć mówię, tak strzelam, że to jest LED driver. Ale wypadałoby zmierzyć rezystancję generalnie na nim. I zaraz Wam powiem jaka jest. Na zasilaniu jego jest 3 kΩ, a na wyjściu 560 kΩ, więc jest gitara, jest wysoko, więc to jest najważniejsze. Dobra, nie powinien być uszkodzony. Wiadomo, do niego wchodzi sygnał włącz i on puszcza z wejścia na wyjście, prawda? Tak jest wysterowywany. Co dalej? Teraz z Poxu musi zrobić test praktyczny. A test praktyczny wygląda w ten sposób, że co zrobimy? Nałożymy trochę pasty, wepniemy ramy i kurde, zrobimy test. Jest szansa, że to zadziała już. Kurde, zawsze mi się podobały te laptopy. Nigdy nie miałem w domu Y5070, jakoś nie było mnie na to stać. Ale podobały mi się to. Wiecie jak to jest. Podoba Ci się to, no to chciałoby się to mieć. To tak jak z samochodami szybkimi. Zresztą wiele rzeczy. Tak jest. Dobra, teraz układ chłodzący. I do tego śrubki by się przydały. Śrubki będą tutaj. Nasz Mieciu mi przygotował pojemnik ze śrubkami. Pyk. Jeszcze zatrzyjmy. W tych Lenovo generalnie był problem z chłodzeniem, układem chłodzącym. Chłodzenie się potrafiło wyginać i nie dolegało elegancko do grafiki. I wtedy grafika się co robiła? Przegrzewała. Teraz aplikacja pasty GD900. Dajemy jej trochę na groszek, czyli tu. No i tutaj takie plumy. Od docisku, wiadomo, pasta się rozprowadzi na całej powierzchni tego rdzenia. Układ chłodzący nakładamy. Teraz przydałby się śrubokręt. Mamy go. I skręcamy zgodnie z cyferkami na układzie chłodzącym. Szukamy jedynki. Jedynka jest tutaj. Więc wkręcam jedynkę. Teraz dwójka leci w ruch. Trójeczka. Trójka. Tu jest trójka. A fajnie sobie to wymyślili generalnie ze skręcaniem, z tymi cyferkami. Ja powiem Wam, że jak kiedyś laptopy rozbierałem, było to już lat temu ponad 10, nie wiedziałem o tym. I nie pamiętam skąd się o tym dowiedziałem. Czy ktoś mi to powiedział, czy gdzieś to zobaczyłem. Nie pamiętam. Ale to jest nieźle pomyślane. Ktoś rozkminił, że w tej kolejności skręcasz, bo wtedy minimalizujesz docisk chłodzenia do rdzenia procesora i żeby się uszczerbił. Bo generalnie, jeżeli zaczniecie skręcać w innej kolejności, to często jest tak, że jest naprężenie na rdzeń, ukruszy się i jest do widzenia, jest nara. Teraz tak. Taśma matrycy. A nie. Nie. Spox. Top case mamy. Pyk. To na bok. Włóżmy sobie płytę do top case'u. Bo tutaj będziemy mieli zasilanko. Tak. Folia jest na spodzie. Czyli płytę możemy swobodnie położyć. OK. I zaraz robimy praktyczny test. I mam nadzieję, że to zadziała. Pytanie jeszcze co z matrycą. Najgorsze jest to, że ja w firmie nie mam innej matrycy. Tak myślę. Bo do tego Lenovo jest matryca 40-pinowa. Jak dobrze myślę. A te matryce są drogie. Nawet bym powiedział bardzo drogie.
Także mam nadzieję, że klienta matryca jest sprawna. Zobaczymy. Dobra, tutaj podpinamy włącznik. To nas interesuje. Włącznik, zasilanie i ramy. O rany, rany. Mam tutaj 2 ramy. I nie przygotowałem się. Spox ty paruwo. Wtyczka zasilająca do tego. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Jest tu kabelek. Zaraz czekajcie, bo zapomniałem o tym kompletnie, ale na szczęście ten kabelek nie uciekł nigdzie. Dobra. Tutaj generalnie mamy wlutowany rezystor, chyba 2-kiloohmowy, do emulacji zasilacza 240W od Lenovo. Więc musiałem to rozbebeszyć. Jeszcze tego nie zafoliowałem, czy tam jakąś taśmą izolacyjną, ale był robiony test. Co dalej? Matryca. Matryca. Panie Spox, matryca. Do matrycy trzeba wpiąć nową taśmę. I gdzie jest nasza taśma? Nasza taśma nowa jest... To jest nasza nowa taśma. Tak, z folijkami, ze wszystkim. Więc teraz wpinamy się w matrycę. Tyk. Czekajcie. Zabiorę top case, bo z matrycą jest tak. Lepiej ją położyć na płasko i wtedy się wpinać. Bo tak będzie najkorzystniej. O, nasz Mieciu wrócił. Ja Mieciu nagrywam Lenovo. Robię już prawie że test praktyczny. Podpinam tasiemkę. Zobaczcie jak to wygląda. No, dawaj ostrz. Jest taśma matrycy wpięta? Jest. Dobra. Na razie jej nie ściągam tej folii zabezpieczającej, bo to już na sam koniec zostawimy sobie. A kolejny krok top case. Top case, czyli trochę się pobawimy tutaj w taką rzeźbę. Poukładamy, ale się fajnie odbija. Patrzcie. Dobra. I zostaje nam na sam koniec podłączenie taśmy matrycy. Tutaj nie popełniamy błędu żadnego i może będzie dobrze. Dobra, podłączyłem. Jeszcze się upewnię. Dobra, siedzi, siedzi. Dobra. To mamy zasilacz. Trzeba włączyć. 19 V, nawet 20 będzie. Amperów dajemy 10. No i zasilanko. Zasilanko. Prąd na razie nie pójdzie, bo nie jest aktywna linia. Pyk. Main. Main. Na main będzie widać? Nie będzie widać. No także zostawiamy blat. I dobra, odpalamy. Nie będzie podglądu zasilacza, ale trudno. No i co? Laptop nie pobiera nic. Dlaczego? Może trzeba go z włącznika wybudzić. Spróbujmy. Gdzie tu jest włącznik? Tutaj. Czekajcie. Odpalamy go. No. Lenovo martwy. Nie gada. Być może moja wtyczka z tym rezystorem w tym wypadku nie zadziała, bo jest według niego za mocny zasilacz podłączony, albo coś po prostu nie łączy. Nie wiem dlaczego. Więc spróbujmy sobie podpiąć drugą wtyczkę. Czasami tak bywa. Dobra, odłączmy zasilanie, podpinamy się. Pyk. Jeszcze raz. Ej, nie pobiera żadnego prądu. A, wiem. Przewód nie jest z tamtej strony podpięty. To byłoby dobre. Dobra. Złączka XT60. Palimy dziada. O, i już pobiera 13 mA. Zobaczcie. Kamera zasłania. Ty Franco. O, w ten sposób. Niech będzie dzisiaj. I te kabelki. O, widzicie? 12. I odpalamy go z włącznika. Budzi się 1,3 ampera i czekamy. Będzie dobrze, czy będzie dupa? Prąd 1,1. Musi prąd zacząć pływać. 1,1, 1,0, 1,3. On powinien się... Jest obraz Lenovo, zobaczcie. Zadziałało, jak pięknie.
I jest git majonez. On teraz robi reset, jak to Lenovo. I jest piękny obraz. Udało się. I pyk. O! W ten sposób sprzęt wraca do gry. Taśma została wymieniona na nową. Złącze upalone, wymienione. Teraz oczywiście trzeba to wszystko poskładać, potestować, bo to wiadomo, naprawa nie kończy się tu i teraz, tylko trzeba to wszystko przygotować do wydania, udzielić sensownej gwarancji i wszystko. Ile nagrywamy? 25 minut. Da się, bez przycięć. Do następnego. Cześć, hej. A, pamiętaj, subuj kanał, bo wyświetlenia są, ale subów nie ma, bo jest 11 000, także słabo. Łapa do góry, w dół, napisz komentarz. Było fajnie czy źle. Do następnego. Heja. Albo napisz jeszcze, o czym nagrać, bo mamy tyle napraw, a tu sobie siadam na luzie i w zadzie to mam, jak to wyjdzie. Pokazuję, jak idzie. Na razie, heja.